Ostatnio Ford przeżywał modelową rewolucję. Tutaj wycięli z europejskiej gamy Fiestę, Focusa czy Mondeo, czyli nazwy jakby nie było legendarne. Z drugiej strony wprowadzono auto, które ochrzczono imionami, które w historii marki miały duże znaczenie, czyli Puma, elektryczny Mustang czy ostatnio elektryczne Capri. Gdzieś na uboczu tego chaosu schowała się Kuga. SUV, który trochę wymknął się uwadze mainstreamu. Klienci, szukając samochodu troszkę większego niż segment C, zazwyczaj obierali i obierają inne destynacje niż salon Forda. Uważamy, że całkiem niesłusznie. Kuga zasługuje na uwagę, choć dopomina się o nią nieudolnie. Jest autem jak najbardziej konkurencyjnym w swojej klasie, a w niektórych obszarach przewyższa swoich konkurentów. Jest to jeden z najciekawszych modeli w obecnej gamie Forda, mimo że na to nie wygląda. Co więcej, kupując dzisiaj nowego Forda Kugę, będziecie mogli naprawdę dużo zaoszczędzić, bo jak wejdziecie na portal findcar.pl, to mamy tam egzemplarze przecenione o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to wszystko bez niespodzianek, bo samochody zawsze pochodzą od autoryzowanych dealerów. Skąd w ogóle wzięła się Kuga na rynku? W pierwszej dekadzie XXI wieku do rynkowego głosu zaczęły dochodzić auta podwyższone, szczególnie w segmencie C i C+. Ford miał wtedy bardzo mocne karty przetargowe. Focus, Fiesta czy Mondeo były jednymi z lepiej sprzedających się samochodów w swoich klasach. Potrzebowano jednak odświeżyć gamę o coś podniesionego, ale w europejskim stylu. I tak pojawiła się Kuga, której pierwsza generacja mogła się podobać. Mimo tego, że mierzyła tylko 4,40 m długości, to wyglądała masywnie i była przestronna w środku. Poza tym robiła to, co Fordy robią najlepiej, czyli dobrze się prowadziła. I tak po 18 latach po debiucie mamy na rynku trzecią generację Kugi. W obecnym wcieleniu jednak jest o 20 cm dłuższa od pierwowzoru i gra teraz w tej samej lidze, co na przykład Toyota RAV4 albo Hyundai Tucson. Zdaje się jednak, że SUV Forda pozostaje w cieniu wspomnianej konkurencji, a przyglądając się jej bliżej, trudno zrozumieć dlaczego. Najczęściej w takich wypadkach mówi się produkt świetny, ale PR i marketing do zmiany. Być może jednym z czynników stosunkowo słabej pozycji rynkowej Kugi jest jej design. Paradoksalnie nie wygląda źle. Mimo 7 lat na karku nie zestarzała się na tyle, żeby trzeba było błagać o następną generację. Jednak wygląda na to, że pod względem stylistyki czegoś jej brakuje. Z rynku dochodzą głosy, że klienci nie zwracają na nią uwagi, bo tej uwagi niczym nie przyciąga. Brakuje jej smaczków stylistycznych i jakiegoś elementu, który wyróżniałby się na tle aut konkurencji. W 2024 roku Kuga przeszła lifting, który najwięcej zmian wprowadził na desce rozdzielczej. Przestarzały i niewielki ekran przeniesiony prosto z Focusa oraz panel klimatyzacji zostały zastąpione jednym centrum sterowania w postaci nowego systemu multimedialnego Sync 4. Teraz na desce rozdzielczej króluje duży, ponad 13-calowy wyświetlacz oraz kilka funkcjonalnych przycisków oraz potencjometr. Utarło się, że obsługa wszystkich funkcji pokładowych z jednego ekranu może być uciążliwa, ale w przypadku Kugi ta zmiana była konieczna. Po pierwsze, ze względu na odświeżenie atmosfery, a po drugie, Sync 4 jest dobrym i intuicyjnym systemem, do którego szybko można się przyzwyczaić. Przechodząc do tyłu, miejsca dla pasażerów tylnego rzędu jest więcej niż wystarczająco. W dodatku mamy przesuwaną kanapę, a oparcie można spionizować lub nieco położyć. Z tej perspektywy Kudze niczego nie brakuje. Bagażnik? Jeśli przesuniemy kanapę do przodu, otrzymujemy imponujących 628 litrów pojemności. Gdy chcemy jednak dogodzić naszym pasażerom, zmniejszamy potencjał bagażowy o prawie 200 litrów. Nie zmienia to faktu, że wnętrze Kugi jest ok. Są gorsze momenty, ale najważniejsze kwestie Ford ogarnął dobrze. Jakie silniki oferuje nam Kuga? Na samym dole hierarchii znajdują się jednostki benzynowe, a właściwie jedna w dwóch odmianach mocy. 1.5 EcoBoost ma 150 lub 183 konie. Uwaga, jest to jednostka trzycylindrowa. Jest to informacja dla tych, którzy są uczuleni na nieharmonijny dźwięk 3 cylindrów. Słabsza odmiana sprzężona jest 6-biegowym manualem, mocniejsza z 8-stopniowym hydrokinetycznym automatem. Czy napęd benzynowy to dobry wybór do Kugi? Odpowiedź jest prosta. To zależy. Jeśli słyszeliście o silnikach EcoBoost, to raczej trafiliście na niepochlebne opinie. Dotyczą one jednak głównie pierwszych jednostek tego typu o pojemności 1 litra, a i one na drodze zachowywały się co najmniej dobrze. Warto przypomnieć, że 1.0 EcoBoost regularnie otrzymywał nagrody Engine of the Year. Tutaj mamy troszkę większą pojemność, która uwypukla główną zaletę tej jednostki, czyli elastyczność. Wartości bezwzględne osiągane przez ten silnik w Kudze nie są może nader imponujące, bo to odpowiednio 9,5 i 9,9 sekundy do setki, ale liczą się odczucia zza kierownicy, a te są przyzwoite. Niemniej,
choć atrakcyjna cenowo, to benzynowa wersja nie jest optymalną dla tego modelu. Taką optymalną jest odmiana hybrydowa, a mianowicie połączenie 2,5-litrowego motoru benzynowego pracującego w cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego, a są one sprzężone z przekładnią ECVT. Brzmi znajomo? Oczywiście, bo bardzo podobnie wygląda napęd hybrydowy w Toyocie RAV4, ale obie marki nie współpracowały ze sobą przy tworzeniu tego napędu, więc uznajemy to za ciekawy zbieg okoliczności. Klasyczna hybryda w Kudze występuje zarówno z napędem na przód, jak i na 4 koła, wówczas mamy całe 3 konie mechaniczne do dyspozycji więcej. Układ działa płynnie, reakcja na gaz jest przyjemna, spalanie niskie, trochę ponad 5 ml w mieście. Biorąc pod uwagę gabaryty i masę, jest to wynik więcej niż zadowalający. Jasne, na trasie Kuga wciągnie nieco więcej. Przy prędkościach autostradowych liczymy na zużycie paliwa w okolicach 8 litrów na setkę, ale mogło być dużo gorzej. A biorąc pod uwagę normalny 54-litrowy zbiornik paliwa, to na jednym tankowaniu będziemy mogli przejechać prawie 700 km. Najmocniejszą wersją Kugi jest hybryda plug-in. Ten sam silnik spalinowy o mocy 153 koni współpracuje razem z silnikiem elektrycznym o mocy 131 koni, co daje razem 243 konie. Pamiętajmy, że każdy napęd hybrydowy jest inny, ale można wziąć za pewnik, że moc silnika benzynowego i elektrycznego nie sumują się praktycznie nigdy. Kuga PHEV posiada baterię o pojemności 14,4 kWh, co pozwoli na przejechanie 50-60 km na samym prądzie. Dzięki niezbyt imponującemu zasięgowi elektrycznemu oraz brakowi możliwości szybkiego doładowania baterii, SUV Forda w wersji z wtyczką wydaje się gorszą opcją niż klasyczna hybryda, mimo że jest dużo od nich szybszy. Uwierzcie jednak, że 180 lub 183 konie wystarczą, by cieszyć się jazdą tym autem. Jazda jest bowiem tym obszarem, w którym Kuga rośnie w naszych oczach. Pewnie otarło się Wam o uszy, że któryś model prowadzi się jak na auto Forda przystało. Auta tej marki wyróżniają się na tle konkurencji właśnie jeśli chodzi o prowadzenie. Europejski oddział amerykańskiej marki do perfekcji doprowadził dochodzenie do dynamicznego kompromisu. Z jednej strony mieliśmy komfortowe, sprężyste zawieszenie, które zapewniało wygodę w trasie. Z drugiej bezpośredni układ kierowniczy i znakomitą przyczepność. Kuga nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Porozmawiajmy teraz o konfiguratorze. W jakich wersjach wyposażeniowych Kuga występuje i ile to kosztuje? Cennik otwiera odmiana Titanium, która co ciekawe kiedyś sygnowała najobficiej wyposażone auta Forda. Tutaj mamy do czynienia z bazową wersją, która bynajmniej nie jest biedna. W standardzie mamy chociażby system multimedialny z dużym ekranem czy kamerę cofania. A to wszystko za 140 880 zł w wersji z silnikiem 1.5 i manualną skrzynią biegów. I teraz podaję ceny katalogowe, ale pamiętajcie, że zaraz przejdziemy do cen konkretnych aut z findcar.pl. Jak chcecie, to sobie przewincie, a jak nie, to posłuchajcie, o ile różnią się ceny katalogowe od tych na findcar.pl. Za mocniejszą benzynę musimy dopłacić 7 000, a za hybrydę 21 000 zł. Napęd na 4 koła w wersji hybrydowej kosztuje dodatkowo 9 000 zł. Co ciekawe, mocniejsza o 60 koni mechanicznych hybryda plug-in jest katalogowo tańsza od 4-napędowej hybrydy samoładującej o całe 5 000 zł. Dalej w konfiguracyjnej hierarchii mamy wariant ST-Line, który wyróżnia się m.in. obniżonym o 20 mm zawieszeniem czy innym wzorem felg. W stosunku do bazowej wersji będziemy musieli dopłacić około 8 000 zł niezależnie od napędu. Po ST-Line jest ST-Line X, czyli ST-Line na wypasie. Na pokładzie mamy radar, adaptacyjny tempomat, czujniki martwego pola czy system audio Bang & Olufsen. Za tę przyjemność musimy dopłacić kolejnych 12 000 zł, ale naszym zdaniem jest to najbardziej optymalna opcja. Na tym samym poziomie finansowym mamy wersję Active X, która idzie w odwrotną stronę niż ST-Line. Mamy tutaj bowiem podwyższone zawieszenie, plastikowe poszerzenia, które razem tworzą vibe wannabe terenówki. W samochodzie, w którym tylko w jednej wersji możemy mieć napęd na 4 koła, jest to wybór dość ekscentryczny, ale jeśli lubicie taki outdoorowy nastrój, to taka Kuga może Wam się spodobać. Pamiętajcie jednak, że w kwestii wyposażenia tej wersji bliżej do ST-Line lub nawet Titanium niż ST-Line X. Konfigurator konfiguratorem, cennik cennikiem, ale musimy zadać sobie fundamentalne pytanie. Jaką Kugę dostanę na Findcar i ile na jej zakupie zaoszczędzę? No i oczywiście przygotowaliśmy dla Was parę propozycji.
Jako że Kuga jest już z nami parę lat na rynku, to na pierwszy ogień przygotowaliśmy dla Was propozycję używki i to taniej. Nie znaczy to bynajmniej, że to auto jest z dużym przebiegiem czy stare. Salon MG Plichta w Gdańsku ma czarną Kugę w bazowej wersji, wówczas jeszcze Trend, której dziś już nie ma w cenniku. Egzemplarz pochodzi z 2024 roku, jest jeszcze sprzed liftingu i do tej pory przejechał niecałych 30 000 kilometrów. Zaletą jest tutaj cena. Niespełna 80 000 złotych za tak dużego SUV-a, który może nie pachnie bogactwem, ale na pewno jeszcze pachnie nowością. Tania używana Kuga już była, to teraz czas na nówkę w wersji oszczędnościowej. Taką znajdziemy w salonie Ford Multexim w Katowicach. Jest to odmiana Titanium, ale w mocniejszej wersji benzynowej i z automatyczną skrzynią biegów. Nie jest to również samochód bez żadnego wyposażenia dodatkowego, bo mamy choćby lakier metalizowany czy pakiet Winter, który zawiera podgrzewane przednie i tylne fotele, podgrzewaną kierownicę i coś, z czego Ford był przez lata znany, czyli elektrycznie podgrzewaną przednią szybę. Jeśli ktoś z niej korzystał, to wie, jak to ułatwia życie zimą. To auto zostało wycenione na 132 700 zł, podczas gdy cennik mówi o ponad 147 000 i to bez opcji. Teraz auto dla tych, którzy chcą Kugę, ale kierują się wyłącznie tym, na jaką wersję dostaną najlepszą ofertę. Oto i ona. Biała hybryda plug-in w bogatej wersji Active X. Podniesione zawieszenie, plastikowe poszerzenia i nakładki, specjalny wzór felg, a w środku specjalna tapicerka Active. Nie jest to bardzo obficie wyposażone auto, ale mamy chociaż bardzo przydatny pakiet Winter. Należy jednak pamiętać, że pod maską mamy 243 konie i całkiem uniwersalną hybrydę z wtyczką. A to wszystko za, uwaga, 137 000 zamiast cennikowych 174. To daje prawie 40 000 złotych rabatu. Trudno obok takiej oferty przejść obojętnie. Wspomnieliśmy wcześniej, że najbardziej optymalną wersją Kugi jest ST-Line X. Musimy dopowiedzieć, że najlepiej dobrać do niej hybrydę z napędem na 4 koła, czyli tę mocną o mocy 183 koni. W Eurocarze w Krakowie mamy taką niebieską, właśnie w tym zestawieniu wersji wyposażenia i napędu, w pięknym niebieskim kolorze Desert Island Blue. Jak już usiądziecie z wrażenia, to będziecie mieli na czym, bo to auto ma fotele z niemieckim certyfikatem AGR, a skrót ten w wolnym tłumaczeniu oznacza akcja zdrowe plecy. Resztę dopowiedzcie sobie sami. Ten egzemplarz wystawiony jest przez dealera za 173 000 złotych, choć katalogowo taka Kuga kosztuje prawie 187 000. Mówiliśmy też o tym, że Kuga jest autem dość niewyróżniającym się. W większości przypadków jest to prawda, ale wystarczy chwila zabawy z konfiguratorem i taką Kugę możemy sobie trochę podrasować i upiększyć. Na wyróżnienie zasługuje to auto z salonu Ford Partner w Krakowie. Czynnikiem zwracającym uwagę jest tu na pewno lakier o nazwie Bursting Green. Podobnego odcienia próżno szukać w innych SUV-ach w tej klasie. W dodatku dobrze się komponuje ze wszystkimi dodatkami typowymi dla wersji Active X. Jako całość to konkretne auto wygląda bardzo atrakcyjnie, a może nawet imponująco. Pod maską znajdziemy najbardziej optymalną hybrydę z napędem na 4 koła, a w środku sporo wyposażenia dodatkowego, w tym adaptacyjny tempomat, system kamer 360 stopni. Za to wszystko musimy zapłacić 176 900 zł. Co mówi konfigurator? Prawie 195 000 zł, czyli oszczędzacie na tym zakupie prawie 20 000 zł. Są ludzie, którzy także w kwestii zakupu samochodu wyznają zasadę albo grubo, albo wcale. Jeżeli ktoś taki nas ogląda i chciałby mieć najlepszą Kugę z najlepszym wyposażeniem, najlepszym napędem i tak dalej, to oczywiście na najlepszej platformie findcar.pl taką też znajdzie. Mamy na przykład taką od grupy Lis w Kaliszu. Wersja ST-Line X, pod maską wielokrotnie wymieniona już dzisiaj 183-konna hybryda, napęd na 4 koła, większość dodatków na pokładzie. 20-calowe czarne felgi będące częścią pakietu Black. Fotele AGR czy reflektory Dynamic Matrix LED. W tym aucie brakuje tylko dachu panoramicznego, ale nasz wymagający klient może być wysoki, więc dba o to, żeby nie szorować głową o podsufitkę. Wszystko to za 182 900 zł, czyli 16 000 taniej od tego, co mówi oficjalny cennik. Kuga to SUV o dyskretnym imidżu, ale za to o całkiem mocnym charakterze. Próżno szukać w tym segmencie auta, które lepiej się prowadzi, dbając przy tym o komfort kierowcy i pasażera. Jeżeli zatem lubisz jeździć, a potrzebujesz praktycznego, rodzinnego wozu, który przy tym wszystkim będzie w miarę oszczędny i wygodny, to Kuga może być doskonałą alternatywą.
A jeśli lubisz oszczędzać, to szukając auta musisz koniecznie zajrzeć na findcar.pl, bo na naszej platformie możesz liczyć na największe rabaty, a samochody są wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Nowe, używane prawie 30 000 wozów. Więc wchodźcie na findcar.pl, sprawdzajcie, klikajcie, piszcie do dealerów, kupujcie i jedźcie.